Tak. Jeszcze sobie mikrofon do tego wszystkiego dorzucę. No, to już w ogóle jest. Dobra, ale wystartujmy, siemanko wszystkim. Lecimy z zapowiadanym już programem, magazynem 43-41. No nazwa trochę nawiązuje do tego wyniku, bo on czasem budzi emocje. Dla niektórych on kończy się pozytywnie, dla niektórych negatywnie. No i też w nawiązaniu do właśnie modułu meczowego, jakby tu będziemy prowadzić ten program, magazyn w formie pogadanki. Słuchajcie, tu jakiś plan mamy, natomiast zakładam, że z tego planu że ten plan może się rozjechać z naszymi dyskusjami. Będziemy się starali to robić jak najbardziej luźno. Tu właśnie przed chwilą gadaliśmy o tym, że inaczej gadamy sobie przez telefon, opowiadając, omawiając pewne mecze, sytuacje i tak dalej, a inaczej kiedy jest ta kamera włączona i kiedy wiemy, że powinien materiał wyjść dobrze. Także z góry sorry, jak nam wyjdzie coś, jak się za bardzo, że tak powiem, zagadamy. Dobra, będzie mój wstęp jeszcze długi. Słuchajcie, ten cytat, który się pojawił na początku, że nie można robić w kółko tego samego i za każdym razem oczekiwać innego rezultatu. No właśnie, jest też, mam nadzieję, albo też dla Was będzie inspiracją. Dla mnie na pewno jest, właśnie, żeby w Speedway Manager ten mecz rozegrać jak najlepiej. Jest jeszcze jedna taka mądrość, którą dzisiaj rano wrzuciłem, nawiązując do książki, polecam w ogóle. Sztuka wojny Sun Tzu, takiego taktyka chińskiego, w ogóle napisana książka bardzo, bardzo dawno temu, ale myślę, że jest ponadczasowa. I tam mniej więcej jeden z cytatów mówi, że bitwę wygrywa się, zanim się ona w ogóle zacznie. Nie? I też nawiązując do tego, tak też sobie ten program i ten magazyn poprowadzimy. Dobra, Pozioma, co byś wrzucił na start, że tak powiem, do tego? Siema, witam wszystkich. Okej. Nie, no nic, no co, wyczerpałeś temat, lecimy z tym po prostu. Jak zawsze zabrałem czas antenowy na początku. Przepraszamy za wszelkie skróty myślowe, jakich możemy używać, których możecie nie rozumieć i ewentualnie jakby były jakieś pytania do tego, o czym będziemy mówić, to zapraszam w komentarzach. Tak, w ogóle słuchajcie, bo to jest tak, żeby chcemy o tym gadać, postawimy dzisiaj pewnie kilka tez, podsuniemy parę pomysłów, będziemy Was chcieli zainspirować do dyskusji i właśnie do trochę głębszej analizy, jeśli chodzi o mecz, o rozgrywkę meczową albo jak się do tego meczu przygotować. Natomiast no, bez Waszych pytań, bez Waszych komentarzy, uwag, bez na przykład, nie wiem, propozycji, gdzieś tam omówimy dzisiaj paru zawodników, więc fajnie jakbyście do następnego takiego programu zadali pytania, podrzucili jak najwięcej takich informacji, do których my też będziemy się mogli odnieść. No i słuchajcie, wrzucam tutaj na początek tabelę Ligi Pierwszej, trochę nieprzypadkowo, dlatego że nawiązując do tego powiedzenia, czy do tego fragmentu książki Sun Tzu, Olo przypomina mi się z ubiegłego sezonu, kiedy przed ostatnią kolejką mówił mi, że on ten mecz już rozgrywał tam dzień wcześniej na przykład, spodziewał się, że mecz będzie pewnie na styku i zaplanował ten mecz tak, no, żeby zrobić wszystko, aby ten mecz wygrać. Tak samo nasza pogadanka o tym module meczowym tutaj Pozioma, no nie będzie o tym jakby jaki jest patent, nie? Jak poszczególne algorytmy, poszczególne zmienne wpływają, bo słuchajcie, wpływa wszystko. No więc tak, no więc jakby w rozgrywce meczowej jakby wpływa wszystko, nie? Czyli nasi zawodnicy, ustawienie par, oczywiście tam cechy, atrybuty, silniki, ilość tych silników, oczywiście taktyka przede wszystkim, bo to ma tutaj bardzo duże znaczenie, pogoda, tor, nawierzchnia, po prostu wszystko, tak? Więc jakby rozgrywka meczowa to nie jest takie 2 + 2 równa się 4, tylko można powiedzieć, że 2 + 2 i odpowiedź brzmi, a ile chcesz, żeby to było, nie? No i to tak mniej więcej, nie? Więc jakby to jest jakby, po to ten magazyn, żeby Wam zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Dobra, i zacząłem od tej Ligi Pierwszej, zacząłem od tego Ola, ale przejdę sobie od razu do meczu z pierwszej kolejki. To był mecz pomiędzy Darmak 2 i Addis Gorzów Speedway Team. Tutaj jest końcówka tego meczu, po biegu 14 mamy 43-41 i w ostatnim biegu wygrywa Addis 5-1. No, można powiedzieć, że klasycznie 46-44 wygrywa na wyjeździe. To jest w ogóle mecz na nawierzchni mokrej. I robię ten początek po to, bo do tego się potem odniesiemy, dlatego że też czasem pytacie, jak analizujemy przeciwnika. No nie? Jakby tak, no ja się czasem przygotowuję do meczu. Pozioma, jak analizujesz przeciwnika? Jak się przygotowujesz do meczu? No tak, no to sparring przede wszystkim, patrzę jak ma pary, chociaż no to jest ciężkie tak naprawdę i przy założeniu, że przeciwnik ma ustawiony skład jako tako, że nie ma go w ogóle wywróconego do góry nogami przed samym meczem,
No to tak, no to na pewno pary, na pewno muszę sprawdzić jeszcze przed parami, jaka jest pogoda, na jakiej trenował przeciwnik, też sprawdzam na przykład, na jakiej trenował nawierzchni danego dnia i sam też zmieniam te nawierzchnie nie tylko po to, żeby budować doświadczenie adeptów, ale po to, żeby też dostosowywać się właśnie pod przeciwnika. Pod danym treningiem, na przykład, nie wiem, mam normalną u siebie standardową nawierzchnię, widzę, że przeciwnik ma twardą, to w tym dniu trenuję na twardej. Tak naprawdę nie wiem, czy to ma wpływ finalnie na wynik meczu, jakiś tam docelowo na poziomie 10, 20 czy 30%, ale wydaje mi się, że jakiś to ma, bo w momencie, kiedy nie robię tego albo robię to na innej nawierzchni, te wyniki mi jest dużo ciężej osiągać mi lepszy wynik. Okej. No ja też mogę tu potwierdzić, że przygotowując się do meczu, jeśli mam ten mecz na wyjeździe, to no, trenuję na tej nawierzchni, na której spodziewam się, że pojedziemy, tak? Jak zawodnik, jak menadżer ma mojej drużyny, mojego rywala w danym dniu nawierzchnię twardą, to trenuję na twardej. A powiedz mi, a patrzysz potem na tym treningu punktowanym, jakie czasy na przykład taki zawodnik osiągał? Tak, patrzę. Chociaż nie będę ukrywał, że rzadziej patrzę na czasy, nie dlatego, że nie chcę na nie patrzeć, ale dlatego, że po prostu nie mam na to czasu najnormalniej w świecie, ale jeżeli tylko mam jakby chwilę taką, żeby faktycznie przeanalizować tak dogłębnie, albo jest to jakiś ważny mecz i faktycznie chcę, że tak powiem, wymaksować możliwości tych zawodników, no to patrzę na czasy na pewno. Okej. No dobra, więc jakby pierwsza kwestia jest taka, czyli przygotowujesz się pod przeciwnika, reasumując sparingi, oczywiście te sparingi, żeby one miały sens. Znowu się trochę odniosę do tego, co ktoś kiedyś napisał na czacie, że sparingi nie mają sensu. No i teraz tak, jeżeli mój przeciwnik, z którym ja robię sparingi, jest ustawiony tak, jak pojedzie w meczu docelowo, czyli ta taktyka, te pary i te silniki na przykład, tutaj mówimy o tunerach tych topowych, których można kupić w sklepie, no to wiadomym jest, że prawdopodobieństwo odzwierciedlenia będzie duże, ale prawdopodobieństwo to nie zawsze będzie 1:1, pamiętajcie. Ale jeśli, a wiem, że jest wielu menadżerów, którzy specjalnie zmieniają taktykę, mają ustawione na sparingi, czyli na tak zwany trening, motory klubowe tylko, więc no to już mi, a ja będę jechał na tych motorach, gdzie mam silniki tunerów topowych, to już mi to trochę będzie zaburzało obraz. No dobra, ale jak ci zaburza obraz, czy patrzysz na to, co daje to twojej drużynie, jak sparujesz? Znaczy ja w ogóle staram się zrobić sparring po godzinie 12 po treningu, ale bez odnowy. Patrzę sobie też na wynik tego sparingu, jak wygląda to na zmęczeniu zawodników, na zużytym sprzęcie i później puszczam jeden, drugi, trzeci, wiadomo w różnych to już tam przeze mnie wcześniej bądź później ustalonych kombinacjach i już po odnowie wtedy i patrzę jakie są różnice, no jakby pewne zależności też, które tam w trakcie tych kilku odcinków, o których pewnie będziemy mówić później, natomiast no patrzę na takie rzeczy. Okej, dobra, no czyli jakby sparring to jest pierwsza kwestia, żeby się przygotować. Ja wam też potem pokażę, jak ja kiedyś, ponad 3 lata temu, przygotowywałem się do meczów, nawet więcej, ponad 3 lata temu, przygotowywałem się do meczów, jak sobie to po prostu analizowałem. Natomiast słuchajcie, zacznijmy jeszcze od jednej takiej rzeczy, a mianowicie od tego, jakich my zawodników przyjmujemy do klubu, tak? Albo od skauta, albo ze szkółki Slamera, czyli adept Slamera. Pamiętajcie, adept Slamera ma zawsze talent 9 lub 10. No więc w taki sposób możemy się, powinniśmy też dokonywać odpowiedniej selekcji tych kandydatów. Każdy oczywiście ma swój pomysł. Ja mam jakiś swój, Pozioma ma swój. Słucham cię, Pozioma. A to lecimy tak, no dobra. Znaczy słuchajcie, no generalnie... Znaczy nie musisz odkrywać wszystkiego, co ty robisz, bo ja też do końca nie chcę odkrywać. Tak. Może ja zrobię takie małe wprowadzenie, bo tutaj wrzuciłem tych kandydatów, specjalnie jakby wyrzuciłem ich tam kilku. Kilku jest od tak mniej więcej pół na pół od skauta, bo ja tak nie usuwam co do zasady tych od skauta. Ale widzę kozaka jednego, zajebistego widzę jednego. Natomiast, zobaczymy, no być może, nie? Dlatego, że nie widzimy cech, ale słuchajcie, jest taka mała podpowiedź. Słuchajcie, refleks, waleczność i koncentracja u kandydata da zawsze w sumie 150. Więc jeżeli tutaj na przykład widzę, że zawodnik jest, tutaj mamy takiego jednego grajka, 4 od dołu.
Pacura. Pacura, tak, Pacura. No jak sobie sumujemy te 3 wartości, da nam to 150. Więc tym samym, jeżeli widzimy na przykład takiego zawodnika jak tego Hołowniak, chyba na niego patrzysz, nie? Że on ma refleks 10, no to, to tutaj jest założenie, że waleczność i koncentracja w sumie będzie miała 140, czyli nie wiemy jak się to rozłoży, nie wiemy, dopóki ja go nie przyjmę do swojej drużyny adeptów, to nie wiem jak się to rozłoży. No i wiem, że on ma talent 10. No więc kandydat pewnie byś go przyjął, nie? Ale słuchaj, tak, no bo ja to odniosę nawet do ostatniego naszego magazynu, tam chyba któryś w 5. lidze, już tam 20 iluś latek miał sumę 130 chyba 8, a tu masz na wejściu 140. No właśnie. Już wiadomo, że to jest kwestia jeszcze jak to się rozłoży pomiędzy walecznością a koncentracją, bo to też jest istotne, ale sam fakt nabitości zawodnika i możliwości rozwoju, tym bardziej, że talent 10, no to mamy tutaj przyrosty po 0,3 gwarantowane. Pytanie jak cechy jeszcze, nie? No właśnie, no i to... też słuchajcie, to na co zwrócimy uwagę, mówiliśmy to już podczas poprzedniego magazynu, właśnie podsumowującego ligę. Tutaj jest taki zawodnik Moryto bodaj. On jest od góry 245. Zobaczcie, on ma co prawda talent 9, ale wytrzymałość ma na poziomie 35. No i teraz słuchajcie, każdy zawodnik, jakby na to nie patrzeć, w pewnym wieku osiąga pewien limit siły i wytrzymałości, prawda? Tak, czyli w wieku 10-latka, bo tak go przyjmiemy, ten jego limit to jest 35 max. Taki, wiesz, kiedy on ma te maksymalne przyrosty, bo to jest też ważne. Więc w każdym wieku oczywiście można to zobaczyć, w jaki sposób te przyrosty wyhamowywują. Natomiast, no właśnie, jak się tutaj przypatrzymy teraz właśnie na, ja celowo wrzuciłem 2 zawodników, Sebastian Bewicz, on ma tutaj przyrosty siły wytrzymałości 0,26, 0,27 tam w maksie, no i jest Mikołaj Heiselberg, on ma tam 0,32, 0,32 i teraz pozioma, który z nich ma talent 9, a który z nich ma talent 10? Nie, no to chyba proste. Talent 9 026, talent 10 032, a czy talent 9, no może nawet i 8 tak naprawdę, bo ja mam zawodników, którzy jeżdżą też po 028, 029, więc myślę, że nawet to może być poniżej 9. Wiesz, Tak to nie mi się pamiętam, wydaje, ale masz rację, 8 albo 9, więc raporty treningowe, w których możecie sobie zobaczyć przyrosty, tylko żeby ocenić talent, to sprawdzajcie raporty treningowe z treningu ogólnorozwojowego, czyli tego, gdzie jest siła, wytrzymałość i refleks trenowana. Jeżeli zawodnik ma powyżej 0,3, to będzie talent 10. Wszystko, co będzie schodziło coraz niżej, to będzie 9, 8, 7 i tak dalej. Nie? Talent na przykład 4 czy 5, tam będzie miał przyrosty pewnie poniżej 0,2 nawet. No więc, co prawda, mówimy o tym, bo ktoś czasem pyta, no nie widzę talentu, nie? Dlaczego nie widać tego talentu u tego zawodnika, kiedy on już wchodzi? No właśnie w taki sposób można ten talent rozkminić. Kiedy hamuje to natomiast pozioma? Jak to wygląda? Hamuje to w momencie, kiedy osiągamy maksa, czyli przy takim założeniu o tym zawodniku, o którym wcześniej mówiłeś, czyli panu Motyce, tak? Który ma 35 wytrzymałości. Tutaj gdybyśmy zobaczyli pewnie jego raporty treningowe, to jego przyrost na wytrzymałości, nawet już pierwszy pewnie trening, będzie na poziomie 0,16, 0,15, czyli jak gdyby ciachamy standardowe przyrasty na pół, no bo osiągnął maksa, ale on dalej przyrasta, nie? Więc tutaj to jest tylko i wyłącznie na plus cały czas dla tego zawodnika. I to wcale nie jest źle, to jest wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobrze, że tak mamy. Tak, no można mieć takiego farta, faktycznie. Ja tutaj dodam, że właśnie te przyrosty, które wyhamowywują, nie? Czyli załóżmy, jeżeli by Mikołaj Heiselberg osiągnął w tym sezonie maksa wynikającego z jego wieku obecnie, to nie będzie miał siły i wytrzymałości na poziomie 0,3 i tak dalej, tylko właśnie to wyhamuje na 0,16, 0,15. Ale refleks będzie leciał po 0,3, bo on miał najniższy refleks i on będzie ten refleks nadrabiał aż do tego poziomu, do którego powinien dojść w danym wieku. No więc to tak tylko doprecyzuję, tak, można to w taki sposób rozkminić i tak do tego dojść. No i tak należałoby też obserwować właśnie tych zawodników, których bierzemy, tych, których potem będziemy po prostu szkolić. Tak, no i tu warto podkreślić, że refleks przyrasta dużo wyższymi parametrami sezonowo, a Szybciej. siła z wytrzymałością. Tak, szybciej, czyli jakby plus ma większy, a siła z wytrzymałością dużo wolniej, stąd też jak gdyby może być, bardzo poszukiwana jest ta największa rozbieżność pomiędzy refleksem a wytrzymałością
I siłą, no Boże, tak, walecznością, przepraszam. dokładnie, no ja raczej nie biorę co do zasady zawodnika, który będzie miał refleks 48 albo 60, prawda? No tu widzę, że któryś ma 17, któryś ma 10, a więc no to jest najbardziej optymalne właśnie, bo wiem, że ten refleks przyspieszy. Tak samo jak sobie robicie zawodnika, mój adept w grze, to tu możemy podpowiedzieć, tu nie wiem, weźcie sobie refleks 10, nie ma sensu dawać więcej. Bo oni tak to po prostu nadrobią. Natomiast tu jeszcze jedna uwaga a propos tych kandydatów, mówiąc o tej sumie, no właśnie, tego zawodnika, który będzie miał w sumie 140. Waleczność i koncentracja przyrastają pomiędzy sezonami, tak? W trakcie sezonu one nie przyrastają, one przyrastają pomiędzy sezonami. No w związku z tym to też będzie miało właśnie znaczenie i zobaczcie, że waleczność, koncentracja dużo szybciej przyrasta, kiedy zawodnik jest adeptem. Tam po 2 punkty może na jednym i na drugim przyrastać, a kiedy jest to jest zawodnik im bardziej starszy, to tym może w ogóle nie przyrosnąć w danym sezonie, a może o 1 punkt, prawda? Patrzyłeś na to? No i tak. No i tak samo względem kontuzji, tak? Może równie dobrze stracić poprzez kontuzję na tych parametrach. Tak, to też jest ważna rzecz, że jak trenujemy, to zawodnik jest kontuzjowany, to siła, wytrzymałość może się cofać, jeżeli na przykład by zawodnik nie pojechał, inaczej, nie wziął udziału w 2 albo w 3 treningach tych ogólnorozwojowych, natomiast trening na torze albo doświadczenie, które zdobywa zawodnik na torze, ono już mu pozostaje, ono nie zostanie nigdy obniżone ani skasowane. No dobra, tutaj powiedzieliśmy, zanim jeszcze o tym składzie ligowym, to tutaj są, co byś na temat cech powiedział u zawodnika? Co Ciebie w cechach interesuje? W zasadzie tak moim zdaniem, ja to tak postrzegam, że rozbijam jak gdyby zawodników w ogóle na 2 grupy. Tak bym to nazwał. Jedna grupa to są kapitanowie, których wiadomo nie potrzeba nam 10, potrzeba nam, nie wiem, 1, 2 takich faktycznie ewentualnie głównodowodzących. I druga grupa, znaczy 3 grupy w zasadzie. Druga grupa to są zawodnicy, którzy są na numerach od 1 do 5 po prostu wraz z kapitanem. No i trzecia grupa to są juniorzy, którzy wiadomo są wybierani na samym początku. No i tutaj patrząc na adeptów, jeżeli będziemy szukali kapitana, no bo nie wiadomo w zależności od tego, kto ma jakie potrzeby na dany moment, jeżeli chodzi o drużynę, no to na pewno musimy patrzeć na przywództwo przede wszystkim i tutaj jakby podbijanie tego opaską kapitańską w wieku seniorskim spowoduje, że juniorzy, którzy będą prowadzeni przez takiego kapitana, na pewno będą osiągać lepsze wyniki, znaczy na pewno, ja u siebie widzę, że osiągają. I teraz tak, jeżeli szukamy zawodników, pytanie jakim teraz jeździmy też stylem, no bo możemy jeździć stylem agresywnym, możemy jeździć stylem normalnym, zależy czego szukamy również, to wtedy patrzę też na parametry presji i agresji, no bo jakby one są jakby finalnie wpływające na jak gdyby wynik finalny naszego zawodnika, po prostu jak pojedzie, czy będzie to też literka, czy będzie to taśma, czy będzie to bardzo dobry wynik. Natomiast no wiadomo, że parametry profesjonalizmu i lojalności również występują. Być może mają one mniejsze znaczenie w ogóle, jak gdyby samego zawodnika, ale zauważyłem, że na przykład wybicie 2 parametrów profesjonalizmu i lojalności uzupełnione o zawodnika, który wybite ma 3 jak gdyby środkowe parametry, czyli przywództwo, presję i agresję i jazda takimi w parze. W moim wypadku generalnie jakby sprawdziło się, może jest to głupia teoria dla kogoś, może ktoś tego nie widział, nie zauważył siebie, nie wiem, u mnie to zadziałało, tak? W 2-3 sezonach już jak gdyby sprawdzałem takie rzeczy i działają, przynajmniej u mnie. I jakby testuję sobie takie różne rozwiązania też w klubie partnerskim, jak gdyby wiadomo, no bo tutaj w klubie pierwszym gdzieś tam no już awansowałem do tej pierwszej ligi, chociaż teraz dostałem bęcki od Ola. Natomiast w klubie partnerskim robię sobie takie rzeczy i fajnie mi się to sprawdza. Nie wiem, czy może to wynikać też z tego oczywiście, że menadżerowie, w ligach niższych, rozbieżność jak gdyby jakości drużyn jest dużo większa niż w ligach wyższych i może to wynikać z tego, że te jak gdyby zachowanie takiego powiedzmy planu jest dużo bardziej uwypuklone. Okej. Taki wywodzik. Tak reasumując po tym wywodzie, patrzysz, żeby ci się po prostu cechy uzupełniały, czyli zazębiały
jeśli dany zawodnik ma na przykład, nie wiem, kiepski profesjonalizm i lojalność, to też uzupełniasz to zawodnikiem, który ma wyższą, po to, żeby jakby cała ekipa, cała drużyna miała to bardziej zbilansowane, tak? Dokładnie tak, tylko Okej. no to też jest ciężko znaleźć takich zawodników, no bo to nie jest tak, że mam super ułożone wszystko idealnie, tak? To tak nie wygląda, ale no jak gdyby dążę do tego. Ja słuchajcie, z kolei powiem tak, tutaj wyświetlam oczywiście cechy przykładowych dwóch zawodników, no jeden z nich ma wysokie przywództwo, gorszą presję. Pytanie, jak przywództwo z presją się ma ze sobą, na przykład kiedy zawodnik nie jest kapitanem, gdyby ten Gostek nie był kapitanem, a gdyby był prowadzącym parę, tak, czyli spod numeru 1 bądź 3. No i drugi zawodnik, który ma te cechy bardziej zbilansowane właśnie, czyli profesjonalizm, przywództwo, presja w granicach powiedzmy równo. No dla mnie równo to jest taka rozbieżność plus minus 15, nie? To tak 15-20 to wtedy się spina, ale z kolei on ma gorszą agresję. I też oczywiście obserwuję, bo mam takiego zawodnika u siebie, Kaspra Henriksena, on teraz jeździ w klubie partnerskim, natomiast Gostek ma, no właśnie tak mniej więcej tam jak tego pokazywałem, 60 przywództwo, tam 40 parę chyba presja i 30 kilka agresja. I on się całkiem nieźle w taktyce agresywnej odnajduje. Ja z kolei patrzę, sobie wybieram takich zawodników, żeby mi pasowali pod taktykę. Tak? No bo ja tutaj lubię bawić się presją i agresją, wysoką, niską. W związku z tym no patrzę sobie na to, jeżeli on ma wyższą agresję, to mi bardziej to pasuje. Tak jak też powiedziałeś, no, są ci zawodnicy, którzy mają wysokie przywództwo. Tu też takie wam przykłady podamy. Wysokie przywództwo, ale presja, agresja gorsza i troszkę niższe przywództwo, ale presja, agresja lepsza. Według mnie dwóch całkiem być może porównywalnych grajków. No dobra, więc tyle o tych cechach Ja bym jeszcze jedną rzecz dorzucę względem na przykład tych literek, bo rzadko o tym wspominamy, o ile w ogóle żeśmy o tym kiedykolwiek rozmawiali, tak szczerze powiedziawszy teraz pomyślałem. Mamy statystyki, wejdźcie sobie tam, zerknijcie, może jesteście w stanie zobaczyć, ile tam dany zawodnik przywozi taśm, ile przywozi defektów, być może jest jakaś powtarzalność u waszych zawodników, to też jest istotna kwestia. Widzicie też od razu, ile przywiózł was na domowym torze, być może jeżeli nie przywozi na domowym torze punktów, to nie jest to jednak dla was dobry zawodnik. Po prostu rozkmincie temat. Tak, a ja żeby tutaj, słuchajcie, żeby powiedzieć jak nieprzewidywalny jest Speedway Manager, to powiem tak, że niekoniecznie zawodnik, który ma agresję 80 i damy wysoką agresję w meczu, że on będzie punktował samymi trójkami, bo u niego też literka może wypaść. No więc Znaczy jakby... to jest, wiesz, to jest tak samo jak w życiu codziennym, no jak ktoś nie ma gwizdka i odpali czajnik, no to... No właśnie, dokładnie tak, no właśnie, więc jakby, wiecie, tu mówimy trochę o tych zawodnikach, oczywiście jak macie pytania, wrzucajcie te pytania, wrzucajcie spostrzeżenia, chcemy do tego po prostu nawiązać, ale przejdźmy sobie też dalej, a propos przygotowania do meczu, no i tutaj wrzuciłem silniki tunerów, no w tym momencie tych 4 tunerów jest topowych. Jak to u Ciebie wygląda z silnikami? W sensie inaczej, no jakby kupujemy, no bo siłą rzeczy na najwyższym poziomie należy kupować. Ja też nie będę chciał mówić ile na przykład mam silników na mecz, chociaż pokażę tutaj. Natomiast powiem tak, ktoś kiedyś tam napisał, że na czacie też, że w 4. lidze wystarczy jak będziesz miał 2 silniki i polecą. My powiedzieliśmy tak, wystarczy, tylko teraz pytanie, jak ustawisz pod to taktykę i czego się spodziewasz. I ten tutaj wywód pewnie będziemy chcieli poprowadzić, natomiast jakieś takie ogólne Twoje spostrzeżenia pozioma dotyczące no właśnie silników tunerów. Znaczy ja nie będę tutaj, każdy może to sprawdzić, więc nie będę tutaj opowiadał jakiegoś nie wiadomo czego. Ja po prostu zmieniłem wszystkim, uważam, że cała moja drużyna powinna jeździć inaczej. Testowałem na początku, miałem różnych tunerów, różnych zawodników i nie kleiło mi się to za bardzo. Jakby te czasy mi się nie zgrywały, wtedy to był moment, kiedy faktycznie patrzyłem na te czasy i gdzieś tam wewnętrznie też żeśmy chyba o tym rozmawiali, jak te czasy wyglądają na tych tunerach. Postanowiłem ustawić dla całego składu jednego tunera. Jest taka opcja w sklepie, możecie sobie też to zrobić. Tak. I każdemu zmieniacie ulubionego tunera. I wydaje mi się, że u mnie na razie, ja jakby nie widzę problemu jak na razie w silnikach, nie widzę problemu z wyborem. Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie wybierze dany zawodnik jeden i ten sam motocykl. A do tego dojdziemy. Wiem, ale nie, chodzi mi, nie będę tego kontynuował. Natomiast uważam, że jak gdyby u mnie spina się temat jednego tunera na całą drużynę. Jest to też dla mnie wygodniejsze, nie będę to ukrywał.
Tak, ja w klubie partnerskim zrobiłem też taki test, nawet nie zmieniałem, to znaczy było tam 2 albo 3, zawodnicy mieli 2 albo 3 ulubionych tunerów. Znaczy jedną rzecz, którą trzeba powiedzieć, jeżeli dany zawodnik ma ulubionego tunera, powiedzmy Jonesa, i my kupimy mu 2 silniki Jonesa, 2 Ashtecha, no to ten nasz zawodnik, ponieważ ma ulubionego Jonesa, będzie wybierał Jonesa, mimo wszystko. Czyli będzie bazował na tych 2 silnikach, sporadycznie wybierze tego Ashtecha, czyli Ashleya Hollowaya. Natomiast, więc ja staram się wybierać, no właśnie, w klubie partnerskim testowałem tak, że kupiłem wszystkim Jonesy. Nieważne, ulubiony, nieulubiony, jadą na Jonesa. Chciałem zobaczyć, jak ten ulubiony tuner będzie wpływał na zawodnika, czy jest aż taka duża różnica w jeździe. Ja mam na razie takie spostrzeżenia, że no, biorę tych tunerów, którzy są na topie, czyli 125%, prawda? Tutaj też pamiętajcie, że jeśli ostatnio była taka dyskusja na początku sezonu, że dopóki nie będzie losowania, tak, czyli no, na przyszły sezon już to po prostu wprowadzimy tą poprawkę, żeby to losowanie było, za każdym razem byli to inni tunerzy, ale jeżeli na przykład w tym sezonie teraz kupimy na 5 tygodni Jonesa, on ma 125%, no to wiadomym jest, że on jeszcze, ten nasz zawodnik będzie w przyszłym sezonie przez pierwszy tydzień tego Jonesa miał. I nawet jeśli Jones będzie miał 124 na przyszły sezon, to liczy się to, kiedy go kupiliśmy i jaka była moc. Czyli nie zmieni mu się to nagle na 124, tylko zostanie 125, bo tak to było kupione, prawda? Gra. Dobra, i teraz tutaj właśnie jest kwestia taktyki. Trochę odbiję od tego tematu tunerów, silników. No właśnie, tutaj mamy wagę meczu, styl jazdy. I teraz słuchajcie, no Pozioma, no właśnie, jak się ty tutaj zachowujesz? No nie chcę, też nie chcemy mówić, co robimy, tak? Ale tak jak ja powiedziałem, ja to lubię zmieniać. Nie jadę tak samo za każdym razem. Obserwuję jak waga meczu czy styl jazdy, jak moi zawodnicy się zachowują, biorąc jeszcze pod uwagę tor, długość tego toru i pogodę. Czy ja w ogóle powiem tak, ja bym bardzo chętnie to zmieniał co bieg, tylko żeby to robić, to trzeba być dobrze do tego przygotowanym. A jak wiemy, mecze odbywają się o różnych porach niestety dnia i nie zawsze jestem w stanie na każdym być i tu jakby to już wyklucza samą możliwość zmiany. Natomiast tak, oczywiście zmieniam. Zmieniam, tak, bo tu jakbym chciał coś więcej powiedzieć, no to musiałbym rozmawiać konkretnie, ale zmiana tego parametru, zarówno wagi meczu, zarówno stylu jazdy, nie wiem, czy tu będziemy mieli też doświadczenie, czy nie? Tak, no Nie możemy będziemy- przeskoczyć sobie od razu na wymianę opon po której serii Tak. i ustawienia, czyli czy jedziemy na doświadczeniu, czy jedziemy na szukaniu ustawień. Każdy z tych elementów w taktyce ma wpływ na wynik meczu, na to, jak jadą wasi zawodnicy i jak gdyby oprócz tego jest jeszcze milion innych czynników oczywiście, tak, żeśmy Tak. już wspominali i będziemy wspominać, ale tak, mają znaczenie, zmiana tych parametrów ma znaczenie. Dobra. I ja to robię. Wiadomo, że szukanie optymalnych ustawień, no to jest, tu jeżeli tak tylko zarzucę, wymiana po drugiej, po trzeciej serii oczywista sprawa. Pytanie, kto na ilu motocyklach jeździ, jeżeli chodzi o szukanie optymalnych ustawień, no to tutaj musimy też wiedzieć o tym, że jeżeli chcemy szukać ustawień Czekaj, zadam optymalnych- Ci pytanie, czy według Ciebie patentem zawsze jest korzystanie z doświadczenia i to powoduje, że wygrywasz, bo Twoje doświadczenie, oczywiście trzeba na to zwrócić uwagę, jakie mamy to doświadczenie na danym torze u naszych zawodników, tak? I też ze względem nawierzchni i względem długości tego toru. Ale teraz wiedząc, załóżmy, że masz wszystko na równo nabite, nie? Tam na full albo tam naprawdę na 95% jest wszystko. No i teraz pytanie brzmi, czy według Ciebie dawanie, że korzystam z doświadczenia, gwarantuje Ci lepszy wynik niż gdybyś dał, jedziemy na wyjeździe, a nawet i u siebie, niż gdybyś dał szukanie optymalnych ustawień? Nie. Znaczy szukanie, wybór przeze mnie również pada na szukanie optymalnych ustawień, to w zależności od też innych kwestii. W zależności od, nie wiem, czy mamy mówić o tym, tutaj musiałbym konkretnie powiedzieć, w którym momencie to robię, natomiast robię to tak, zmieniam. Tak, no teraz słuchajcie, o tyle, o ile pamiętajcie proszę, że no właśnie też nie chcemy Wam zdradzać swoich patentów, bo tak to będziecie nas łatwo mogli rozkminić, nie? Więc trochę zostawiamy takich niedopowiedzeń, ale mówimy co robimy, co analizujemy.
I to ja w ogóle pamiętam też tego typu dyskusje z Poziomą, kiedyś bardzo dużo z Adamem właśnie na temat sparingów, ustawiania par, taktyki, co, gdzie, jak. Tak analizowało się kiedyś Speedway Managera, nie sprowadzało się to wszystko do algorytmu i do wyniku 40 czy 41, tylko była pełna analiza. Ja wam zaraz pokażę też, jak przygotowywałem się kiedyś do meczu. Jak ktoś będzie chciał, to tą swoją wersję tego mojego przygotowania udostępnię. Ale słuchajcie, nie przez przypadek, jak sobie popatrzymy na te w zasadzie 4 takie kluczowe elementy w taktyce. Wagę meczu, czyli tą presję możemy sobie ustawiać w trakcie meczu, zmieniać. Styl jazdy, czyli tą agresję większą, mniejszą też. Podobnie możemy zmieniać ustawienia w trakcie meczu, czyli na przykład ustawiliśmy na początku szukaj optymalnych ustawień, a potem korzystaj z doświadczenia. Mi się często, zdarzało mi się tak, że jak daję na przykład na szukanie optymalnych ustawień, to zawodnicy moi na wyjeździe zaczynają mecz w plecy, nie? 5-1, 5-1, 4-2, nie? To jest takie otwarcie. Ale nie robię nic, patrzę, co się wydarzy w drugiej serii, co tam się po prostu wytoczy, czy być może jeszcze jakieś rezerwy taktyczne wprowadzam i tak dalej. Natomiast jeśli widzę, że gdzieś to tak no, do tego 8, 9, 10 biegu kompletnie nie żre, no to na przykład zmieniam. No, to tyle mogę powiedzieć, ale kiedy mi mecz odjeżdża i mój przeciwnik zaczyna prowadzić kilkunastoma punktami, no to zaczynam reagować. Ale jest właśnie wymiana opon, po której serii wymienię opony. Tego nie możemy w trakcie meczu zmienić, a to bardzo często zdecyduje o tym, czy nam się mecz uda lepiej, czy nam się mecz uda gorzej, prawda? Tak, zdecydowanie tak. No i tu możesz dawaj dalej, ciągnij, bo wiem, co chcesz powiedzieć. Ja, wiesz co, do tego dojdę, natomiast tutaj chciałem jeszcze wam pokazać w uzupełnieniu do tego tematu związanego z tym, jak zawodnik wybiera motocykle w trakcie meczu, w zależności od tego, po ilu seriach mam ustawioną wymianę opon. I tutaj mam Radosława Wolfa, tu już odkryję, że w tym danym meczu, w ogóle jak sobie klikniecie w trakcie meczu, tak, na nazwisko tego zawodnika, to wam wyskoczy, jakie on motory bierze, jaki ma sprzęt, czy ma bardziej zużyty, czy ma sprzęt mniej zużyty. Natomiast tutaj była wymiana po 3 seriach. Ewidentnie mogę to powiedzieć. Zawodnik miał 4 silniki i zobaczcie, za każdym razem wybrał inny. Oczywiście Peter Jones, no tuner, jest ulubionym tunerem tego zawodnika. Natomiast kolejna rzecz, zrobiłem rezerwę taktyczną w tak zwanym międzyczasie, czyli Radosław Wolf pojechał po raz 4, jakby w obrębie 3 pierwszych serii. No i tutaj już nie wybrał przy 4. biegu tego samego, mógł wybrać, a niekoniecznie. Nie wybrał innego, nowego, świeżego. Wybrał tego samego, na którym jechał. No i też pamiętam, ta taktyczna udała się chyba 5-1 w plecy. I teraz słuchajcie, to co chciałem powiedzieć, bo kiedyś też z jednym z menadżerów na privie o tym korespondowałem, on zadał mi pytanie, tam sparowaliśmy i on zadał mi pytanie, przepraszam, po ilu seriach ustawiam wymianę opon. No i teraz tak, moje pytanie brzmiało w drugą stronę, a ile masz silników tych topowych tunerów, tak? Bo wiemy, że wokół tego będzie się kręcił wybór u zawodnika. Teraz pomyślcie. Przeanalizujcie sobie to. Jeśli ja mam 2 silniki, gdybym ja miał tutaj 2 silniki Petera Jonesa, u tego zawodnika i wymianę opon po drugiej serii, tak, czyli po 8 biegu, no to potem jadę 7 biegów, czyli mam w zasadzie jeszcze 2, a nawet 3 serie na to, no, że ten zawodnik poleci już na tych nowych oponach świeżych, tak? Ale jak lecę 3 serie, to na pewno wybierze ten sam ponownie. Więc ten zawodnik pojedzie na zużytym motocyklu, zużytych oponach bardziej. Znaczy na pewno to wybierze. Tak samo w drugą stronę, gdybym sobie wybrał wymianę, mam te 2 silniki i wybieram sobie wymianę opon po 3 seriach. No to wiadomym jest, że on, czyli do tego 12 biegu, jeśli zawodnik pojedzie 3 razy i mam 2 takie silniki, to on na pewno wybierze ponownie ten sam już, na którym jechał, czyli znowu będzie to zużyte. Więc siłą rzeczy mogę po prostu na tym stracić, mogę osiągnąć gorszy rezultat. No więc właśnie odpowiadając na pytanie, czy 2 silniki wystarczą, pytanie, co chcemy osiągnąć. Możemy, i tu ma znaczenie, jakbym ja miał te 2, a nawet 3 silniki,
no to nie wiem, stawiałbym bardziej na wymianę po 3 seriach niż po 2. Tak? Dlaczego? Potem to pokażemy, bo też mam taką pewną tezę do jednego z meczyków, które się tutaj po prostu odbyły. Nie wiem, czy to jasno wytłumaczyłem, natomiast takie jest moje spostrzeżenie, że może to po prostu inaczej, to może mieć wpływ na wynik. Znowuż pamiętajcie, to nie jest patent, tak? No więc jeśli ktoś tam pyta o to ile, no ja bym obserwował to po ilu seriach mam ustawioną wymianę opon, po pierwsze. Po drugie, ile mam tych silników, nie? 2. No na pewno jak mam 1, to wielkich cudów nie będzie, nie? Ale jak mam 2, 3, 4, no to wtedy mogę sobie na to pozwolić. Też moja taka sugestia, nie muszą mieć wszyscy wasi zawodnicy na przykład po 4 silniki. Ale moim zdaniem, tak, chcąc na przykład robić w meczu rezerwy taktyczne, być groźnym na wyjeździe, wiem jakich zawodników mam, których użyję na przykład w rezerwie taktycznej albo jako jokera. Na przykład jest to kapitan. Ja tego kapitana faktycznie bym zabezpieczył w te 4, może nawet 5 silników, żeby on mógł jechać, tak? Bo pamiętajcie, robiąc taktyczną, tworzymy dla tego zawodnika kolejny bieg w danej serii. To taka moja tutaj... Zwiększa się zużycie wszystko, nie? Tak jest. Nie, Słuchajcie, moim zdaniem bardzo dobrze to wytłumaczyłeś. No kto będzie chciał to skumać, to skuma, no nie oszukujmy się, każdy wie o co chodzi. dokładnie tak, no więc jakby, a jeżeli ktoś tego jakby nie do końca rozumie, pytajcie. Po prostu pytajcie, fajnie odniesiemy się do tego w kolejnym programie. I teraz tak, Dokładnie. wrzuciłem tutaj kolejny mecz Adisa z drugiej kolejki. Adis Gorzów Speedway Team kontra Arbomaniacy. Zaraz wam powiem dlaczego. A mianowicie tutaj jest początek tego meczu, tak? Zaczyna się 2-4, 5-1, 5-1 dla gospodarzy, czyli gospodarze, właśnie chciałem to pokazać, że no nie zawsze mecz się musi zacząć 5-1, 1-5, 4-2, 2-4. Może się zacząć na przykład tak, że wygrywają pierwszy bieg goście, a potem gospodarze wygrywają 2 razy po 5-1, no i tak dalej, leci meczyk. On jest w miarę wyrównany. I tutaj chciałem wam pokazać, no właśnie, czy ja sobie teraz dobrze wstrzeliłem to. Tak przewijam i chyba nie wrzuciłem tego. Nie, dobra, to jest dopiero tutaj. Sorry, ale generalnie pomieszałem slajdy. Ale nic, no. Ale jest. I teraz słuchajcie, to jest właśnie końcówka tego meczu. W biegu 14, w ogóle 2 ostatnie biegi wygrywa Adis, ale w biegu 14 pada wynik 5-1. I uwaga, 43-41. To sama sytuacja była w pierwszej kolejce Adisa Udarka. No i teraz słuchajcie, ten bieg wygrywa Adis 4-2, czyli nie ma tutaj wyniku 1-5. Zauważcie, Adis przy takim stanie jest w stanie inaczej, nie wiem czy to jest jakaś zależność, ale obserwuję, analizuję co się dzieje u mistrza, tak, który radzi sobie świetnie, no więc jego podpatruję. Słuchajcie, zwróćcie sobie uwagę, w biegu 15 jedzie Paweł Chlip i Kuba Żelazko. Jak sobie popatrzycie na mecz z Darkiem, w biegu 15 jedzie Paweł Chlip i Kuba Żelazko. No więc podrzucam kolejną rzecz w analizie takiej meczowej. Patrzcie na to, jak wam jadą zawodnicy w biegu 15. Ja na to patrzę. Ja mam na bieg 15 swoją parę, wiem na kogo nie postawię, bo prawdopodobnie przegrają, ale wiem na kogo będę starał się stawiać. Zwłaszcza jeżeli jest wynik na styku. Nawet niekoniecznie będzie to logiczne wobec ilości punktów, które zdobędą. Ja staram się stawiać na to, żeby w biegu 15 jechał kapitan, to na pewno. Tak? No tak, 100%. Kapitan musi jechać w 15 biegu, nie? Ale no to tutaj drugi doparowy to jest kwestia no tak naprawdę doboru, wybory, sprawdzenia tego też, no bo to trzeba to zobaczyć, jak jadą ci. Być może na sparingach też można to zobaczyć, jakie osiągają czasy właśnie, o których wcześniej żeśmy powiedzieli, bo to jest kolejna rzecz, która ma znaczenie, nie? Tak jest. I teraz słuchajcie, no właśnie niekoniecznie w sparingu to wyłapie, nie? To już jest, że tak powiem, testowanie na żywym organizmie, a mianowicie no ten test polega na tym, że robię to w trakcie meczu. No, czasem trzeba po prostu zaryzykować, tak? Pamiętajcie, nie ma patentu na mecz w Speedway Manager, natomiast są pewne aspekty, no, na które możemy zwracać uwagę i które możemy analizować. I tak też znowu nawiążę do tego, co powiedział Olo, tak, w tej poprzednim sezonie, w tym ostatnim meczu, który mu dał awans, że on wiedział inaczej. Miał plan, kogo puści w biegu 15, żeby być precyzyjnym, ale to miało wszystko zależeć od tego, czy ci zawodnicy będą dobrze punktować. Zapunktowali i tak postawił. No ja też tak robię, tak?
jeżeli jest coś takiego jak dyspozycja dnia, ktoś powiedział, że, czy tam kiedyś ktoś mówił, że tego chyba nie ma, to jest ukryty parametr losowy, znaczy to jest w ogóle losowość, my na to, nikt tego nie wie, nawet my nie jesteśmy w stanie zobaczyć, kto ma w danym momencie tą dyspozycję dnia lepszą albo gorszą. Ale słuchajcie, no znowu mogę się domyślać, bo mam na przykład taki mecz, nie wiem czy miałeś taki poziom, że kapitan ci przywiózł w 4 biegach defekt i 4 punkty? Tak, no niejednokrotnie, nie? No. I Zdarza też nie wiem się, z czego nie? to wynika. Tak, no i to ewidentnie pokazuje, że no coś na niego pada, nie? Najnormalniej w A świecie. miałeś tak, że zawodnik, który jest dla ciebie przeciętny, druga linia i tam wozi tych punktów po 4, po 5 i nagle ma mecz, w którym przywozi 10. Tak, są też takie sytuacje. Właśnie, No, to jest ale ta- to są te wyjątki potwierdzające regułę, o których mówiłem na ostatnim magazynie. Tak, dokładnie. I teraz słuchajcie, to nie jest tak, że to tak jak z kontuzjami. Dyspozycja dnia jest mniej więcej, można powiedzieć, porównać ją do kontuzji, tak? Czy do do kontuzji, tak? Czyli to raz na czas może nam się trafić. Lepsza albo gorsza. Ale to nikt tego nie wie. Nawet w sparingu nie jesteśmy w stanie tego wyłapać. To dopiero widzimy w trakcie meczu. Tak. Więc oczywiście też, jeżeli nawiązując do tego Einsteina, że nie można w kółko tego samego i oczekiwać innego rezultatu. Natomiast jeśli ja widzę, że na przykład, a to robię, że mi na przykład zawodnicy źle punktują, ci moi dobrzy, to zmieniam taktykę, mieszam, miksuję tak, żeby się tutaj coś zadziało, żeby ich pobudzić. Nie wiem, czy zwróciliście sobie czasem uwagę na to, że rezerwa taktyczna pobudza, przegrywacie, załóżmy pierwsze 3 biegi po 5-1, dajecie taktyczną jedną, drugą i nagle wasi zawodnicy zaczynają odrabiać straty. I siada. Dokładnie, Siada. tak? Czyli też jakiś bodziec, coś co, jeżeli już mówimy o tym algorytmie, co by się wydarzyło dla niego takiego innego, tak? Na co my mamy po prostu realny wpływ. Dlatego po to dajemy w trakcie meczu możliwość zmiany taktyki, po to możemy właśnie w trakcie meczu robić zmiany, na przykład pod 8 można ustawić sobie niezłego zawodnika, prawda? Po to tylko, albo juniora, tak? Taka sytuacja jest, kiedy na przykład ja mam kontuzjowanego juniora teraz, to ty nie masz nikogo pod 8, dlaczego w ogóle? U mnie tak wypada. U mnie tak wypada. Nie mam nikogo takiego, no bo jeszcze nie mam na tyle szerokiej kadry, żebym mógł sobie pozwolić na ten moment wrzucić kogoś pod 8. Oczywiście mam awaryjnie zawodnika W24 w razie jakiejś kontuzji właśnie i trzymam takiego, natomiast wolę jeszcze szkolić niż po prostu. No nie mam dużego komfortu co do ilości zawodników, może tak. No jadę już stricte tylko i wyłącznie na swoich, już nic od nikogo nie proszę, nie pożyczam, nie chcę. Nie kupujesz, chcesz jechać na swoich. No tak, no w pewnym momencie trzeba przesiąść się na swoich zawodnikach, pojechać na swoich zawodnikach. Zresztą to jest też fan, szkolić go od 10-latka. Dokładnie. No mnie to też jara, nie? Znaczy ja powiem tak, w tym sezonie posiłkowałem się transferem, ale dlatego, że po prostu nie miałem wyboru. Znaczy miałem wybór albo ze względu na KSM, albo pojedzie junior pod 2 i będzie kiepsko, albo ściągnę jakiegoś seniora. Udało się tutaj ściągnąć całkiem przyzwoitego seniora, znaczy przyzwoitego, uważam, że bardzo dobrego jak na możliwości, odnosząc się do tego, że no właśnie w ligach pierwszych, drugich, trzecich to już tak o transfery dobre ciężko, nie? Tutaj trzeba mieć już jakieś swoje własne zaplecze. Znaczy, nikt nie chce oddać swoich. No tak. Nikt nie sprzeda kota. Natomiast słuchajcie, teraz tak, wrzuciłem wam tutaj takiego Excela, którego ja sobie kiedyś przygotowywałem, znaczy on jest gotowy, z którego korzystałem ponad 3 lata temu. Tutaj jest, tam formuły sobie pozakładałem takie, że rozpisywałem sobie, ja nie, tutaj uzupełnić trzeba tylko składy od 1 do 8 i się tam poszczególni zawodnicy rozpiszą na poszczególne biegi. Patrzyłem sobie, kto na kogo pojedzie. Przepraszam, taka mała symulacja meczu przed jego rozegraniem. Tutaj akurat przygotowywałem się, jak widać, na mecz z Adisem. No to były dawne czasy, bo Szenwald był juniorem. Tutaj jeszcze chyba Siemek jeździł. No był już Chlip w każdym razie jako kapitan. Czyli to jest sprzed kilku sezonów zrzutka. Natomiast ja do tego stopnia sobie rozpisywałem ten mecz, że patrzyłem, kiedy prawdopodobnie będę przegrywał 6 punktami, tak? Czyli które pary mocne, kiedy będę trafiał na mocne pary mojego przeciwnika, kiedy na słabsze, kiedy ustawić rezerwę taktyczną, kiedy dać jokera.
ja tu miałem plan rozpisany na ten mecz. Ja nie wiem jak on się skończył, tak? Ale generalnie tak się kiedyś przygotowywałem do meczu. Czyli tutaj sobie możemy jeszcze popatrzeć właśnie, ja wrzucę tak od początku nasze slajdy, bo tutaj jednym ze slajdów, nie wiem czy to było tutaj, nie, to nie było tutaj. Jednym ze slajdów jest to, no dobra, zatrzymajmy się na tym, ale na tej drugiej planszy mamy właśnie skład ligowy. I ja na tej podstawie patrzyłem, kogo dać pod dwójkę. Nie? Patrzysz na to, kogo dać pod dwójkę pozioma? No jasne. No, Nie, znaczy jakby ja patrzę na każdą sugerujesz? pozycję. Znaczy ja akurat jeżeli chodzi o dwójkę, to jedzie u mnie słabszy zawodnik, bądź na przykład, ja mam problem cały czas z tymi nawierzchniami niestety u siebie i jakby to jest kwestia też tego wtedy, kogo wystawiam pod jedynką, bo jeżeli pod jedynką wystawiam na przykład na twardej Parnickiego, to staram się dorzucić do niego również Kellera, który też jest z twardej. Jakby z natury zakładam, że mogą mi zawalić pierwszy bieg, ale zawalą mi jak gdyby powiedzmy w jednym biegu, a czasami się wydarza tak, że Keller na przykład ostatnio w meczu z Olem wystrzelił mi na przykład w ostatniej czwartej serii na trójce i wrzuciłem go do 15 biegu i oczywiście przywiózł mi 0. Natomiast z zamysłem właśnie takim, że wystrzelił w czwartej serii trójkę i liczyłem, że pociągnie dalej. Także no, zwracam uwagę, tak, trzecia pozycja też jest dla mnie istotna, czwarta, no i wiadomo piąta, ta prowadząca juniorów. No i tu pytanie teraz, który junior pod którym numerem, czy pod 6, czy pod 7, jak wyjazd, to wiadomo, że ten 14 bieg wtedy z juniorem układa się też inaczej, na to też patrzę. Także no, to są kolejne zależności, które możemy wam wrzucać w takich filmikach, jest ich od groma naprawdę, bo to się tak wydaje, że tutaj przeklikamy, tutaj poustawiamy, tutaj Damian zrobił Excela, pyknął w 5 minut, wynik wyszedł wcześniej. No naprawdę... Ale no tak. wiesz o co mi chodzi, Tak, nie? tak, Jakby tak, z tak, tego tak. punktu widzenia. Nie no, czasami naprawdę trzeba rozkminić te niektóre kwestie. Może to nie wymaga tego Einsteina z pierwszej planszy, no ale po prostu jak nie przysiądziecie i dalej będziecie cały czas jeździć tak samo jak jeździcie i nie będziecie robić żadnych zmian w tym, co się dzieje u was w zespole, to nic się nie wydarzy. Pytanie, czy je robicie, bo może jest tak na przykład, że je robicie i podejmujecie po prostu błędne decyzje i też ten wynik nie jest osiągany taki, jaki byście założyli, że będzie ale po tych zmianach. żeby była jasna sprawa, to też metoda prób i błędów u mnie, tak? No Też tak, no. i u Ciebie pozioma, tak jak mówisz, Jasne. z tymi nawierzchniami i z tym, że i z ustawieniem par. Ja dość dawno nie przygotowywałem się pod przeciwnika, w sensie nie analizowałem tego, jak jedzie mój przeciwnik, ale na przykład załóżmy, tutaj był przykład tego meczu z Addisem, czy jest tutaj, przygotowywałem się właśnie też pod tym kątem, patrząc jakie on ma pary, tak? Inaczej, jak on w poszczególnych meczach jechał u siebie, jak jeździ na wyjazdach, jakie ustawia pary. I wiem, że niektórzy menadżerowie, jak się tak przyglądnę, to inaczej jadą u siebie, inaczej na wyjeździe. Na przykład zamieniają jedną pozycją jednego zawodnika, albo zamieniają pozycją juniora, albo dają juniora czasem pod 8 po to, żeby móc zastępować jakimś słabszym, jakiegoś słabszego, którego celowo dają pod 6 albo pod 7. Tak Arbo chyba ostatnio pojechał, że dał, właśnie może sobie tutaj zobaczymy to. Ale wiesz co jest teraz dobre? Poczekaj, jeszcze ci wrzucę, bo tak teraz sobie rozkminiłem i mam takiego flashbacka z początków, kiedy zaczynałem w tą grę grać i rozmawialiśmy tam podczas naszych jakichś tam pierwszych rozmów i ty, tak jak rozmawiamy teraz takim językiem, tak ty rozmawiałeś do mnie z racji tego, że ja żużlowo byłem wtedy jeszcze słaby, teraz też nie jestem nie wiadomo kim, ale jakby no już mniej więcej wiem o co, wiem, że jeżdżą w lewo, No. to jakby nie rozumiałem cię. Ja mam wrażenie, że wielu z tych zawodników, może z tych menadżerów jakby też podchodzi do tego bardzo płasko i nie stara się zagłębić. Wydaje mi się, że tutaj jest jakiś algorytm, ustawienie meczy i tak dalej, właśnie ten 14 bieg i te 43-41. No przecież właśnie wam pokazaliśmy, że to działa inaczej. Tak. Zresztą tu jest jeszcze jedna kwestia związana z tym meczem, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę. Ale z którym teraz? Z którym? Addis no. Arbo. Co ci się jeszcze No. rzuca w oczy, jak chodzi o nawierzchnię w tym meczu? No tak, no jest twarda, jest zachmurzenie, no. Jest twarde jest zachmurzenie, a Addis ma ulubioną grząską. Chyba że przebudował Tak. tor, ale nie sądzę, nie? No. No nie, no musiał Masz tam podgląd? Nie, no zobacz czy ma grząską dalej ulubioną. Grząska jest, no Jest, grząska. tak? Znowu, grząska. słuchajcie, mistrz, nie? Jedzie u siebie z Arbo. Ustawia grząsku, no. tą samą nawierzchnię, którą ma ulubioną Arbo. W ogóle no mistrz, nie? Znaczy jakby, ja nie wiem, nie wiem, nie zrobiłbym tego, Addis to zrobił, wygrał ten mecz, tak? No właśnie Wygrywa co pytanie, więcej bieg tu- 15, ustawia tą samą parę na bieg 15.
Natomiast ja wiem, znaczy podejrzewam, dlaczego Adis to zrobił, bo Arbo ostatnio świetnie sobie radzi na nawierzchni grząskiej. No i to też nie da się ukryć. Pamiętam, że Arbo kiedyś, już nie wiem, czy ze mną wygrał chyba na grząskiej, ale coś czuję, że Adis nie zrobił tego, no, albo to był przypadek, jeśli był to przypadek, no to sorry, ale generalnie ja tutaj widzę jakąś cięższą rozkminę, jeśli chodzi o to przygotowanie. Czyli no też Adis pozbawił się atutu własnego toru, a mimo wszystko wygrał. No musiał być pewny tego, musiał mieć jakiś, znaczy pewny tego, nie wiem, no może testował, trudno nam powiedzieć, ale właśnie, zauważcie, jeżeli testował nawet, to mistrz testował w ważnym meczu, zamiast grząskiej dał twardą, pojechali na zachmurzeniu jeszcze do tego, nie? Więc obserwujcie, po to też mówimy o tym, zachęcamy was do obserwacji, do patrzenia na to, na dobrych menadżerów, na tych topowych, ale też na tych menadżerów z własnej ligi, co oni robią, jak jadą, jakie ustawiają pary i tak dalej. Dobra, wiesz co, to tak dużo poruszyliśmy teraz zagadnień, a propos ustawiania składu, motorów, silników. Jeszcze raz tutaj pamiętajcie, zachęcamy do pytań. Myślę, że ten pierwszy odcinek zamknijmy go w takim optymalnym czasie. Odniesiemy się jeszcze do juniorów. Tutaj przygotowałem kilka plansz juniorów, ale już polecam wam, obserwujcie, jakich juniorów mają menadżerowie topowi, jakich też juniorów mają wasi zawodnicy, ale zawodnicy menadżerowie w waszych ligach. Natomiast chciałem się tutaj odnieść, słuchajcie, jeszcze do jednego meczu. Właśnie House Commando Foki Motorki. Dlatego, że tutaj menadżer House Commando Foki zwrócił na to uwagę już nawet kiedyś w poprzednim sezonie. I słuchajcie, tu, żeby była jasna sprawa, ja też nie mówię o pewnych rzeczach jako złośliwość, to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żeby komuś pomóc, coś podpowiedzieć być może. No i słuchajcie, i tutaj jest sytuacja taka, że no przegrywa menadżer House Commando Foki, przegrywa niestety ten mecz w biegu 15. No mecz od samego początku był wyrównany. Ostatecznie przystanie 4-3, 4-1, w ogóle przystanie 41-37. Menadżer House Commando Foki przegrywa dwa ostatnie biegi, no i tym samym cały mecz 46-44. Mogę? Dawaj. Ciekawe, jak wymiana opon tu była ustawiona. Tak. Ja sobie, słuchajcie, pierwszą rzecz, którą bym poszukał, jeśli nie musi mi to menadżer, nie musi nam menadżer House Commando Foki tego potwierdzać, ale ja bym typował, znaczy zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to menadżer House Commando Foki ma ulubioną nawierzchnię normalną, pojechał ten mecz na twardej, no zakładam, że zmiana nawierzchni miała ten element zaskoczenia. Natomiast dlatego, że Jerry też ma nawierzchnię ulubioną normalną i chyba obaj menadżerowie mają średni tor. Nie pamiętam, ale generalnie nawierzchnia miała być inna niż to, czyli obaj jechali na tych nawierzchniach nielubianych, powiedzmy. Teraz tak, jeżeli sobie popatrzymy na, więc jakby tak, pierwsze co typuję to wymiana, to menadżer House Commando Foki może mieć dwa silniki, może 3, ale wymiana opon była pewnie po drugiej serii. Zakładam, tak typuję, że była po drugiej serii. U Jerry'ego była po 3 seriach, tak typuję. Albo menadżer Jerry miał, jeśli jechał po 2 seriach z wymianą opon, to miał 4 silniki na przykład, nie? Topowych tunerów. Ale zakładam, że miał wymianę opon po 3 seriach. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak pojechali na doświadczeniu czy na szukaniu. To jednak musiałbym trochę więcej takich meczy zobaczyć. Natomiast to jeszcze na co ja... Inaczej, bo jechać na innej nawierzchni to nie jest problem, tylko jak sobie popatrzymy na techniki startu i technikę jazdy parą pomiędzy akurat tymi menadżerami, zawodnicy tych menadżerów, no to tu jest zdecydowana przewaga po stronie Jerry'ego. Tak? Tam są zawodnicy po 90 kilka, technika startu i technika jazdy parą, albo po 90 minimum. U House Commando Foki wygląda to trochę gorzej. Ja bym pojechał na normalnej, mimo wszystko. Pojechałbym na normalnej, na doświadczeniu, pewnie bym wrzucił agresję i wymianę opon. No właśnie, zależy od tego, ile mam silników, tak? No więc to jest taka składowa. I krótki opis, tak naprawdę kilka zależności znalezionych, a bardzo istotną, wydaje mi się, z tego co powiedziałeś, będzie kwestia właśnie tych technik. Rozmawiajcie o tym na czacie, pytajcie, patrzcie, przecież też macie możliwość zerknięcia do waszych przeciwników i zobaczenia, jakie mają wyszkolenie akurat na tym parametrze. Jak widać, w tym wypadku Jerry ma wyższe, wygrał. Oczywiście to nie był pewnie jedyny jakby aspekt, ale... Kolejną rzecz ci wrzucę od razu, żebyśmy się nie zakręcili w tym. Popatrz na wyniki juniorów, nie? Kto ma jakie No juniorów. wiem, widziałem.
No, I to mocniejszych juniorów miał Jerry, tak? no Tutaj tak, właśnie no 7 wyświetlam punktów versus Przedwojskiego. 3 punkty. Tak, 7 punktów versus 3 punkty. Oczywiście wygrana po stronie Jerego, jeżeli tak ujmijmy w walce juniorów. No więc tutaj też 7 do 3, czyli 4 punkty przewagi na samych juniorach. To nawet Tak. 44-46, no to jak widać 3 punkty juniorów zapewniły tutaj. Znaczy 4 punkty więcej zdobyte przez juniorów zapewniły No zwycięstwo. właśnie, więc jakby też ten element wyszkolenia juniorów, ja też i to taki pewnie temat kolejny będzie, że a propos tej siły i wytrzymałości juniorów, my o tym już w magazynie mówiliśmy, natomiast no tu widać, że bo w przypadku juniorów to ma duże znaczenie, tak? W ogóle jak Oczywiście. są zawodnicy, którzy się rozwijają, bo jak już wszyscy mają po 100 na full, no to potem tylko ważne, żebym trzymał treningi na 100% i żeby oni utrzymywali to 100%, nie? Natomiast w przypadku juniorów to będzie miało znaczenie. Ja pamiętam też na swoim przykładzie, jak zbierałem frycowe w pierwszej lidze, kiedy wielu menadżerów już miało tych swoich juniorów wyszkolonych od małego. Ja się cały czas rozdrabniałem od adeptów, tam różni jeździli w parach, różni w SGP. No teraz się staram jak najmniejszego rozdrobnienia dokonywać. No i wszedłem do pierwszej ligi, miałem dobrych seniorów, ale miałem bardzo kiepskich juniorów, tak? Ja tam no, ledwo u siebie wygrywałem, ale nie miałem co liczyć na punkty bonusowe. Nawet u siebie traciłem punkty. Pamiętam, miałem taki sezon, chyba 12 punktów zdobyłem w pierwszej lidze i spadłem, czy tam 10 i spadłem z hukiem. To był właśnie ten sezon, nie miałem w ogóle juniorów. Co z tego, że miałem świetnych seniorów, natomiast wiecie, kiedy jedziemy w pierwszej lidze, tam jest na żyletki, tam są wszyscy powiedzmy bardzo podobni, tam tylko detale będą o tym decydowały. Ale te detale, na przykład zwróciłem wam tutaj, czy zwróciliśmy wam uwagę, no rozkminia i kombinuje Addis, tak? Szuka Tak. rozwiązań, działa, czyli nie leci tym samym schematem. Jeszcze jedną rzecz powiem, jak już, bo też w kolejnym pewnie odcinku o pogodzie, dajcie cynk w ogóle, czy patrzycie na tą pogodę, czy patrzycie jak pogoda wpływa na zużycie opon, to jest kolejna kwestia, no i oczywiście czy nawierzchnia toru ma znaczenie, jak chodzi o zużycie opon. To już kolejnych kilka zmiennych, słuchajcie. Tak. Nie da się tego złapać wszystkiego, tak ogólnie chcemy powiedzieć, ale no, warto na pewne aspekty zwracać uwagę, te, które nam bardziej bądź mniej pomagają. Ja jednym z nich na pogodę patrzę, staram się patrzeć. Czyli ja bym powiedział jeszcze tak, tu się pojawia pytanie, bo często mówicie zmieńcie to, zmieńcie tamto, dodajcie tamto. Może drodzy panowie i panie oczywiście, bo też takowe grają, rozkminimy najpierw to, co mamy, a dopiero później zacznijmy iść dalej w tym kierunku. No bo Dokładnie tak, bo na tą chwilę w module meczowym no jest tego sporo, no nie oszukujmy się. to jest to po prostu, no nie da się tak, o tak, jednym ruchem stryk. No nie. Na razie to my obserwujemy pewne rzeczy, na razie wam podpowiadamy też, dzielimy się swoim doświadczeniem. Tutaj nie będzie takiej rozkminy, że słuchajcie, ten zawodnik z tymi cechami będzie lepszy od tego, bo ja tego nie wiem, bo to co powiedział tutaj, znowu powiem, presję i agresję, na przykład tutaj Pozioma na to zwraca uwagę. No dobra, ale Chlib ma presję i agresję po 30%, a naprawdę kosi niezłe wyniki, prawda? Dokładnie. No dobra, tam ma waleczność, setkę, przywództwo, setkę, no ale czy te dwa parametry mają decydować, że nie wiem, że cała taktyka się Addisowi rozjeżdża, bo kapitan ma presję i agresję niższą? Pamiętajcie o tym, że to jest kapitan na pewno i ma opaskę kapitańską. Tak, to bym też obstawiał, że tak jest. Natomiast zachęcamy do szukania rozwiązań, najpierw do obserwacji, do analizy, do pytań, do zadawania też pytań, no i do takiej ogólnej dyskusji, tak? No, summa summarum, słuchajcie, nie sprowadza się to do tego, że algorytm się na kogoś uwziął przy stanie 4-3-4-1, dlatego, że też no, my przyglądamy się temu, jak kiedyś te statystyki wypisałem, jak te wyniki się rozkładają. One się bardzo równomiernie rozkładają. Czasem nawet ten wynik 5-1, 1-5 jest najrzadziej występującym wynikiem. Tak, Natomiast to, że on występuje, jeżeli ja przegrałbym czwarty mecz z rzędu, to uważam, że u mnie byłoby coś nie tak, nie? Albo coś jest... Jednym z przykładów byłoby to, kto jedzie w biegu 15, na kogo ja stawiam, na jakiej nawierzchni, na jakiej pogodzie. Ja mam propozycję. Oczywiście ona jest nie do spełnienia, ale bardziej będzie w roli intrygi. Usuńmy możliwość wygranej tym zawodnikom, którzy nie chcą tego wyniku 5-1 w 15 biegu na wyjeździe i zobaczymy, kto będzie bardziej stratny. Tak, znaczy wiecie, to możemy sobie tutaj jakby też śmieszkować, natomiast słuchajcie, tak
lekko śmieszkujemy, ale to nic osobistego, nic złośliwego. Chodzi Tak, po prostu tak, o to, że to nie oczywiście. jest takie proste, jakby się wydawało i to nie jest taką regułą. Ja wiem, że pewna powtarzalność jest, nie? Tam pewnie w kolejnym odcinku powiemy a propos biegu 10 bądź 11. Dlaczego czasem jest tam właśnie wynik 1-5-5-1? Ja znowu podpowiem tak na szybko. Popatrzcie, jakie są tam pary. Kto ma jakie pary, albo kto ma jakich zawodników pod numerem 3, 4, 1, 2. Jak to ustawiamy, jak to jest zbilansowane. No dobra, to chyba tyle. Materiał jest dość obszerny. Ja ci Miało powiem być tak, krótko, dobrze, że- było jak dobrze, że zawsze, ale chcieliśmy zrobić takie głębsze wprowadzenie. No i pewne tezy, które tutaj sobie postawiliśmy, będziemy sobie obserwować dalej. Jak się to po prostu rozwija, no i będziemy się do tego odnosić. A tymczasem oczywiście wielka prośba o lajki, o subskrypcje, za które wielkie dzięki. Natomiast im więcej komentarzy, tym lepiej. Zostawcie pod tym odcinkiem jak najwięcej komentarzy, pytań, uwag, sugestii. Nawet jak się z czymś nie zgadzacie, śmiało. My to też bierzemy pod uwagę, że możemy się w pewnych rzeczach mylić. To są nasze obserwacje, z nimi się chcieliśmy z wami po prostu podzielić. Dokładnie tak. No to co? To dzięki bardzo. Do następnego. Siemano, cześć. Siema.